Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj poopowiadam troszeczkę o takim małym urządzonku, o liczniku rowerowym. Jest to bardzo popularne wśród rowerzystów akcesorium. Dzięki niemu sobie sprawdzamy naszą prędkość, przejechany dystans. Można sprawdzić średnią, temperaturę jaka panuje, wysokość. No, przeróżne funkcje w liczniku możemy znaleźć. I dzisiaj zacznę od takiej podstawowej rzeczy, czyli jak zamontować oraz jak ustawić licznik, tak żeby on poprawnie mierzył wszystkie parametry. Zacznijmy może od montażu. Więc licznik montujemy sobie oczywiście na kierownicy, ewentualnie na mostku, jeżeli pozwala nam na to konstrukcja naszego licznika, tej podstawki od licznika. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby licznik zamontować blisko ręki, tak żeby wszystkie funkcje były pod ręką, żebyśmy nie musieli odrywać tak naprawdę za bardzo rąk od kierownicy, tak żeby sobie wszystko na tym liczniku sprawdzić. Druga sprawa, ciągniemy, jeżeli już założymy podstawkę na kierownicę, ciągniemy linkę, jeżeli jest to licznik przewodowy, ciągniemy linkę w dół, tak żeby czujnik zamontować na amortyzatorze. Bardzo fajną sprawą jest, żeby tę linkę oplątać wokół przewodu, który idzie do przedniego hamulca. Dzięki temu ta linka nie będzie nam się nigdzie odkręcać, odwijać, telepać. Jest to świetny sposób, żeby nadmiar tego przewodu, żeby sobie gdzieś tam owinąć. I teraz montujemy sobie czujnik na amortyzatorze. Zakładamy najlepiej na gumki. Niektórzy mówią, że na opaski zaciskowe, tak żeby lepiej się to trzymało. Ja jestem raczej zwolennikiem gumek. Dzięki temu można sobie bardzo wygodnie regulować góra-dół i też się to pewnie trzyma, jeżeli się użyje dobrej gumki, to będzie się to trzymać. I jedną ze szprych montujemy magnes. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zamontować magnes na tą szprychę, która będzie bliżej po prostu tej strony, gdzie zamontujemy czujnik, tak żeby magnes widział się, żeby czujnik widział się z magnesem. I teraz w jakiej odległości trzeba zamontować czujnik od magnesu? Jest to zapisane w instrukcji, ale ja i tak zalecałbym milimetr, 2, góra 3 mm, żeby to było jak najbliżej, żeby nie przerywało, żeby był jak najbardziej dokładny ten sygnał. I często dostaję takie pytania: Łukasz, powiedz mi, na jakiej wysokości zamontować ten czujnik, bo przecież to zależy, jak ja to zamontuję, tak będzie mi różną prędkość pokazywało. Nie jest to prawda, ja od razu ten mit rozwieję, on jest bardzo popularny, bardzo często się z nim spotykam. Nie ma żadnego znaczenia, na jakiej wysokości zamontujemy czujnik i magnes jednocześnie, ponieważ czujnik mierzy tylko i wyłącznie ilość obrotów koła. Nie ma znaczenia, czy on będzie nisko, czyli przebędzie krótszą drogę, czy będzie wyżej, przebędzie większą drogę. Chodzi tylko i wyłącznie o zliczanie ilości obrotów, a to, jaką drogę już przebywa koło, to już będzie to, co wprowadzimy do licznika, będzie to obwód samego koła. Najważniejsze, jeżeli chodzi o samą wysokość, to trzeba to dobrać tak, żeby po prostu czujnik widział magnes. Czy to będzie wyżej, niżej, to już zależy od tego, jak tam szprychy są poprowadzone. Trzeba sobie to eksperymentalnie dobrać, ale tak jak mówię, wysokość sama w sobie nie ma większego znaczenia. No właśnie, no i teraz obwód opony. Możemy się w internecie czy w instrukcjach od liczników spotkać z różnymi tabelkami, gdzie mamy po prostu podane rozmiary opon i obok tego jest podany obwód. Ja też zalinkuję w opisie do wpisu na blogu, gdzie taką tabelkę będziecie mogli znaleźć. To jest jedna z tabelek, którą znalazłem w instrukcji obsługi od licznika, ale od razu powiem, nie ma co ufać takim tabelkom, ponieważ w internecie znajdziecie multum takich tabelek, każda będzie pokazywała troszeczkę inne obwody opony. Z czego się to bierze? To, że mamy oponę na przykład 26 cali i szerokość 2 cale, to nie znaczy, że wszystkie opony takie będą. Opona na przykład gładka, która nie będzie miała specjalnie bieżnika, taka miejska, będzie niższa troszeczkę, a opona terenowa, która będzie miała wysoki bieżnik, będzie automatycznie wyższa, więc ten obwód się będzie nam zmieniał. Najprostszą sprawą jest wziąć po prostu rower, ustawić go sobie na płaskiej powierzchni, zaznaczyć na ziemi miejsce startu, nie wiem, na przykład tam, gdzie wentyl wystaje z obręczy, to najprostsza sprawa, przejechać nim pełen obwód koła i zaznaczyć koniec, zmierzyć ten odcinek i będziemy mieli obwód. Jeżeli chcecie mieć jeszcze dokładniejszy pomiar, możecie wsiąść na rower i przejechać sobie. Wtedy jeszcze przez to, że opona się lekko pod Waszym ciężarem ugnie, to jeszcze troszeczkę będzie dokładniejszy ten pomiar, ale oczywiście też, słuchajcie, nie ma co do tego przykładać aż tak dużej wagi. Czy to będzie centymetr w jedną, czy centymetr w drugą, jest to naprawdę mikroskopijny bunt pomiarowy, który będzie się zmieniał. Wystarczy, że troszeczkę ciśnienie w oponie się nam zmieni, automatycznie ten obwód też troszeczkę się będzie zmieniał, więc ja aż tak bardzo bym do tego
takiej olbrzymiej wagi nie przywiązywał. Wystarczy zmierzyć obwód i już. Wprowadzamy go sobie do licznika. Teraz jak go wprowadzić do licznika? W każdym liczniku jest inaczej, więc najważniejsze, czym trzeba się posiłkować, to po prostu instrukcja obsługi. W instrukcji będziemy mieli wytłumaczone, często nawet na obrazkach, jak to zrobić. Tak jak tutaj mam licznik firmy Sigma, to po wejściu do menu, do ustawień, możemy sobie wybrać właśnie obwód koła, ustawiamy sobie tutaj w milimetrach, jaki jest obwód, zatwierdzamy i gotowe. Nic więcej, żadna filozofia, nic więcej nie jest nam potrzebne. I teraz co zrobić w przypadku, jeżeli już założyliśmy licznik, zamontowaliśmy, kręcimy kołem albo jedziemy, a on nic nie pokazuje? Trzeba wykonać kilka prostych kroków, żeby sprawdzić, czy wszystko zamontowaliśmy poprawnie. Więc pierwsza sprawa, najważniejsza, odległość czujnika od magnesu. Musi być ona właśnie nie za duża. Trzeba sprawdzić po prostu, czy czujnik widzi magnes. Jeżeli widzi, patrzymy dalej, czy baterie są sprawne, czy licznik działa. Jeżeli mamy licznik bezprzewodowy, to również czy bateria w czujniku tym bezprzewodowym, czy jest dobra. No, to inaczej w innym przypadku nie będzie to zbyt dobrze działać. Sprawdzamy również, czy licznik jest bardzo dobrze zamocowany w podstawce, czy się nigdzie nie rusza, czy dobrze nie jest krzywo jakoś wpięty, albo na przykład odwrotnie. To się też może zdarzyć. Sprawdzamy również, czy przewód nie jest gdzieś przerwany. Może się zawsze gdzieś zdarzyć, że szarpnie się gdzieś po prostu coś, albo nie wiem, no, jakiś kot ugryzie ten kabelek. Trzeba to po prostu sprawdzić. I to tak naprawdę wszystkie już kroki, jakie możemy zrobić, żeby sprawdzić, czy licznik działa. Jeżeli nie działa, no to jedyne, co nam pozostaje, to reklamacja, gwarancja na taki licznik. No i słuchajcie, to jest na tyle, jeżeli chodzi o montaż licznika, o jego ustawienie. W komentarzach śmiało piszcie, jakich liczników korzystacie, czy w ogóle korzystacie z liczników. Ja w jednym z kolejnych odcinków na pewno przygotuję materiał o tym, czy licznik przewodowy, czy bezprzewodowy, jaki rodzaj licznika, jakie funkcje mamy w licznikach, bo to jest bardzo fajna, ciekawa sprawa. Przekrój na rynku jest tego bardzo duży, ale tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!